Cześć, chciałem Wam dzisiaj przedstawić Volkswagena T2 z 1974 roku. Auto przyjechało do Polski ze Stanów Zjednoczonych. W Classic Automobile Garage dokonaliśmy potrzebnych napraw, czyli naprawę blacharki, mechaniki, wnętrza, tych wszystkich elementów, które były do wymiany. Wnętrze zachowaliśmy w oryginalnym stanie. Pomysłem na ten samochód było to, aby ten samochód był użytkowy, czyli aby można było tutaj wsiąść ze znajomymi, z rodziną i bez żadnych stresów udać się na wycieczkę, kemping za miasto, pojechać w dzicz, pobawić się, poszaleć i nie przejmować się tym, że mamy odpicowanego klasyka i teraz szkoda by było cokolwiek tam popsuć. To trwały samochód, wiele lat służył, więc następnych wiele lat tak samo posłuży. Utrzymaliśmy go w takim klimacie lekkiego offroadu. Oczywiście to jest tylnonapędowy samochód, ale ma koła offroadowe typu MT. Pięknie pasują do tego pojazdu. Chcieliśmy, aby auto było w terenie w miarę jak najbardziej użytkowe, więc podnieśliśmy tył jak najbardziej się da, więc on przy obciążeniu ma całkiem fajny prześwit. Ta karoseria równo się trzyma, gdy załadujemy do niego bagaże, gdy zasiądą do niego pasażerowie, więc auto jak najbardziej nadaje się na wypady, wygląda pięknie. Doposażyliśmy go w takie kempingowe dodatki jak namiot dachowy czy markiza. Ten zestaw jest idealny. Jest to Westfalia, ale w takiej wersji Weekender, czyli nie ma podnoszonego dachu, ma tylko rozkładane łóżko na dole, więc opcja z namiotem dachowym jest o tyle ciekawa, że namiot dachowy daje nam dużo więcej frajdy. Jest tam dużo więcej miejsca. Dwa, co najważniejsze, w wyjściu z namiotu jesteśmy na tarasie. Po wyjściu z namiotu jesteśmy na tarasie i to jest niesamowite. Można sobie tam usiąść, można sobie tam pochillować, można sobie wziąć śpiwór, wyciągnąć ten materac ze środka i spać pod gołym niebem. W klasycznej Westfalii tego nie zrobimy, dlatego uważam, że opcja Westfalia w wersji Weekender z takim zestawem to auto, które da jeszcze więcej frajdy, jeszcze więcej radości. Jeśli lubicie kempingować, lubicie naturę, no to ten zestaw jest do tego stworzony. Auto zachowaliśmy w takiej delikatnej patynie. Dach jest nielakierowany. Po tym można poznać, że auto było w całkiem niezłym stanie, bo ma jeszcze oryginalny lakier na dachu. Reszta została naprawiona, wyspawana, ale nie bawiliśmy się z tym samochodem aż tak dokładnie, żeby z niego zrobić jakiś turbo idealny projekt. Dlaczego? Dlatego, że ten samochód ma być użytkowy. Masz do niego wsiąść, przekręcić stacyjkę i jechać i się tym cieszyć. Dlatego lakier ma satynowany, on się nie błyszczy, on wygląda tak, jakby go ktoś od 20 lat mył na myjce, więc już ten błysk zszedł. Ma wyspawane te wszystkie miejsca, w których była korozja, ma wstawione oczywiście oryginalne, reparaturki. Oczywiście są to zamienniki, ale jest to wszystko powstawiane tak jak trzeba. Są dostępne zdjęcia z przebiegu prac nad tym samochodem, więc to wszystko mamy udokumentowane. Więc nie ma tu żadnej tony szpachli, specjalnie nie wyrównywaliśmy go jakoś idealnie, żeby właśnie zachować ten jego taki klimat, żeby nie było żal tym autem pojechać gdzieś do lasu, przerysać go po jakichś gałęziach i jemu to doda tylko uroku, a nam da dużo frajdy, czy Wam da dużo frajdy. Ja korzystam w taki sam sposób z Volkswagena T1, którego zapewne znacie. I powiem Wam, że to jest po prostu cudowne. Zero spiny, sama frajda i tyle. Namiot dachowy firmy Ocean Cross sprawdza się tutaj idealnie. Co my tutaj zrobiliśmy jeszcze? Mamy tutaj silnik typ 1
na podwójnym dolocie. Ten silnik ma bardzo niski przebieg. Ma nowe gaźniki Webera, ma aparat elektroniczny zapłonowy, ma elektryczną pompę paliwa, więc ten cały zestaw pozwala nam na korzystanie z tego pojazdu ze spokojem. Wiemy, że ten silnik jest trwały, łatwo się go serwisuje, więc aby wybrać się tym samochodem gdzieś tam w dalsze rejony świata, nie będzie problemu z niczym. Jakby się coś tutaj miało wydarzyć, to wszystkie rzeczy są do tego silnika dostępne. Odbudowaliśmy go oczywiście od podstaw, czyli mechanika, wszystkie rzeczy związane z układem hamulcowym, zawieszeniami, jest to ogarnięte. Od spodu są zrobione baranki, tak żeby tym samochodem można było jeździć gdzieś tam w błocie, w terenie. Ma zrobioną konserwację, więc to wszystko wygląda tak jak trzeba. Nie szczędziliśmy tutaj na niczym, robiąc ten samochód. Wiem, że tego typu samochód się obroni. On jest przygotowany do tego, aby wsiąść, zapakować swoją rodzinę, czy ekipę, czy nawet samemu gdzieś wyruszyć w świat. Te dwójką jeździ się całkiem wygodnie. Te MT-ki Westlake'a są bardzo jakby ciche, jeśli chodzi o opony tego typu. One wydają oczywiście większy szum niż taka standardowa opona, ale jest to w ogóle to nie przeszkadza. Już kilka osób jechało tym samochodem. Ja też mam te same opony w swoim Volkswagenie T1 i to naprawdę jest spoko opcja, nie ma z tym żadnego problemu. Nie słyszałem, żeby ktoś kiedykolwiek powiedział, ale hałas od tych opon. Więc pięknie wygląda, właściwości terenowe ma lepsze niż na standardowych oponach, a można nim też jeździć i w komfortowych warunkach. Jeśli mielibyście jakiekolwiek pytania co do tego samochodu, to chętnie odpowiem. On w tym miejscu powinien, gdzie stoi moja torba, powinien mieć jeszcze szafkę z lodówką. Tej szafki nie ma. Możemy tutaj w takim samym klimacie jak oryginalne meble wstawić coś na wasze potrzeby, ale w związku z tym, że każdy ma inne potrzeby, to stwierdziłem, że to miejsce zostawimy do zaadaptowania. Tu można wsadzić jeszcze jeden fotel. Tu można wrzucić taką lodówkę przenośną, a można zaadaptować taką szafkę z lodówką współczesną, kompresorową pod wasze potrzeby, więc to można dorobić. Ten samochód już teraz jest funkcjonalny i można nim wybrać się na wakacje. Jeśli jednak chcielibyście cokolwiek tutaj zmieniać, to jest taka opcja. Tu ma gniazdka. Te drewna z zabudowy specjalnie zostawiliśmy w takim stanie jak były. Stwierdziłem, że nie ma sensu generować kosztów i odbudowywać tego, jak to wygląda całkiem nieźle i dobrze. To jest oryginalne. Dwa, to pasuje do tego stylu patyny, o który nam tutaj chodziło. Dach jest taki spłowiały, widać po nim ślad czasu. Myślę, że to też jest jego urok. Dla kogoś, kto będzie tym samochodem jeździł po świecie, idealnie nadaje się na jakieś wlepy. Więc myślę, że z tym autem można mieć full radości podróżując, jeżdżąc sobie czy lokalnie, czy gdzieś daleko na koniec świata. Jest idealnie do tego przygotowany, ma wszystkie funkcjonalności, więc jak to się mówi, wsiadasz i jedziesz. Rozłożenie tego całego V-Willa, jak ja na to mówię, bo mamy miejsce w środku, możemy wyjść sobie na zewnątrz, usiąść przy stoliczku w cieniu, możemy wejść do góry, do sypialni. Dzieci moje tam często grają w jakieś karty, bawią się, więc jest to też taka przestrzeń, w której jest wygodnie, można sobie tam fajnie usiąść i się pobawić. A wierzcie mi, że to jest przecudna opcja. Wychodzisz sobie z tego namiotu na deseczki, siadasz, oglądasz widoki albo czytasz sobie książkę. No jest to coś niesamowitego.
Więc ten zestaw rozkłada się w zależności od tego, jak kto jest sprawny, jak chce to szybko zrobić, ale od 10 do 20 minut mamy rozstawione. To wszystko składa się też, namiot dachowy składa się w okolicach 10-15 minut, w zależności od tego, jak to się uwija. Więc spoko opcja. Wjeżdżasz na kemping, rozkładasz się, jak chcesz gdzieś zjeść śniadanie i gdzieś dalej pojechać, to po prostu zwijasz to w chwilę i lecisz. Jest to też bardzo mobilne, mimo tego, że wygląda na taki zestaw, który Jezu, przyjechał samochodem i teraz będzie się rozkładał godzinę. Wcale nie. Rachciach, chwila, moment i mamy pięknie zorganizowaną przestrzeń do kempingowania. Nasza V-Villa jest gotowa. No to co? Zachęcam do zapytań. Najlepiej, abyście, jeśli jesteście zainteresowani zakupem takiego samochodu, to zapraszam do nas, do Leszna. Można się nim przejechać, można rozłożyć to wszystko, zobaczyć, wejść na górę, na dół, posiedzieć, wypić kawę, porozmawiać i poczuć, że ten samochód to taki dawca radości. Po to go stworzyliśmy, żeby kolejny właściciel, kolejny użytkownik miał z niego full Friday, żeby mógł się cieszyć nim, żeby nie musiał się przejmować żadnymi pierdołami, że coś mu tam puknął drzwiami, że coś tam się dzieje. Nic się nie będzie działo, karoseria jest ogarnięta, stylowe dodatki, jakie zderzak, czyli taka patynowa wkręta, mówi o tym, że to jest auto użytkowe i należy się nim cieszyć się jazdą i mieć z tego full Friday. Myślę, że wiem o czym, myślę, że wiecie o czym mówię. Jeśli ten klimat jest Wam bliski, czy czujecie, że moglibyście w tym klimacie się odnaleźć, to no to co? To zapraszam. Odpalamy? Odpalamy na koniec. Działa! No to ciao! Czekam na Was.